Jesień i wiosna robią się coraz cieplejsze, sezon się wydłuża, więc na motocyklu aż chce się jeździć dłużej. Jednak coraz częściej borykamy się z problemem, że jednak w rączki nam zimno. Dlatego w tym odcinku podam Wam listę 5 modeli rękawic do 300 zł z ociepliną. Zapraszam do odcinka. Po pierwsze, nie każda rękawica z membraną jest rękawicą z ociepliną. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie wybierać rękawicę w sklepie. Membrana to membrana, ocieplina to ocieplina. I w drugą stronę bywa tak, że nie wszystkie rękawice z ociepliną mają również membranę, choć to zdarza się dużo rzadziej. Co to jest ocieplina? Kiedyś ocieplina do rękawic czy do kurtek puchowych głównie wykonana była z puchu gęsiego lub kaczego. Nadal tak jest, jednak coraz częściej producenci ze względu na to, że po prostu puch kaczy i gęsi coraz trudniej pozyskać i ma on jeszcze jedną wadę, o której zaraz Wam wspomnę, więc zaczynają korzystać z ociepliny wykonanej z materiałów syntetycznych, m.in. z poliestru. Są to włókna, które upchane są w kurtkach, bądź w naszym przypadku w rękawicach i tworzą izolację, dzięki czemu jest nam cieplej. Ocieplina syntetyczna ma jedną dużą zaletę w porównaniu do tej naturalnej. Przede wszystkim działa, kiedy nabierze wilgoci i po drugie dużo szybciej schnie w porównaniu do ociepliny naturalnej. Jednak niestety jest jedna wada. Ocieplina naturalna w postaci puchu kaczego bądź gęsiego nadal jest najlepszym izolatorem, kiedy weźmiemy taką samą ilość puchu i taką samą ilość ociepliny syntetycznej, to jednak ta puchowa wygrywa i po prostu jest nam cieplej. Ale producenci cały czas tą technologię syntetycznej ociepliny pchają do przodu i myślę, że już niedługo ocieplina syntetyczna będzie również tak samo ciepła jak ta naturalna. I przechodzimy do listy, a tutaj Wam wspomnę o tym, że wszystkie rękawice, które prezentuję w tym odcinku, dostępne są zarówno w naszym sklepie internetowym motobanda.pl, jak i w sklepie stacjonarnym na Szczawnickiej 4 w Poznaniu, do którego gorąco Was zapraszam. Pamiętajcie o tym, że kiedy wpadniecie do naszego sklepu stacjonarnego, to tutaj na Was czekają nasi doradcy, którzy Wam pomogą m.in. w doborze właśnie takich rękawic bądź innych akcesoriów motocyklowych, które akurat potrzebujecie. Zaczynamy bardzo budżetowo od 139 zł. Rękawica Seka Polar. Zewnętrznie zastosowany jest materiał tekstylny, wewnątrz znajdziemy miękką skórę kozią. Mamy tutaj zastosowaną membranę Hypora i ocieplinę Tinsulate od marki 3M. Protektory znajdziemy tutaj miękki protektor kostek, wewnątrz znajdziemy miękkie protektory kości grochowatej oraz łódeczkowatej i wzmocnienie ze skóry Digital. I teraz co to jest skóra Digital? Chodzi o to, że jest to skóra nacinana laserowo, dlatego Digital. Podwójne zapięcie, jedno od góry i jedno od wewnątrz i coś, co na pewno ułatwia jazdę podczas deszczu, nie na prawej, tylko na lewej rękawicy, to gumowa wycieraczka. Przeskakujemy teraz z Polski do Francji. Rękawica Ixon Pro Globe 229 zł. Wykonana w całości jest z przeciwwiatrowego softshellu. Znajdziemy tutaj również membranę wiatro- i wodoodporną oraz ocieplinę, jednak producent nie podaje ani jaka to jest membrana, ani jaka jest to ocieplina. Ze względu na zastosowane materiały rękawica naprawdę jest bardzo miękka, bardzo przyjemna. Znajdziemy tutaj nieco twardszy ochraniacz kostek, wewnątrz dodatkowe wzmocnienia ze skóry, również prawdopodobnie Digital, pojedyncze zapięcie i palec dotykalec, który jest akurat tutaj umiejscowiony w bardzo dobrym miejscu, nie tak jak standardowo, tylko tak od góry. Modeka Macari 249 zł i jest to pierwsza rękawica, która nieco wyróżnia się wyglądem na tle tych pierwszych. Musicie przyznać, że wygląda mniej narciarsko, choć też jest czarna i na pierwszy rzut oka zapewne dla Was w kamerze wygląda dokładnie tak samo jak każda inna rękawica ocieplana. Jednak wyróżnia się kilkoma fajnymi elementami. Również zastosowano tutaj zewnętrznie softshell, wewnętrznie mamy zastosowaną miękką i przyjemną skórę kozią, ale coś, co wyróżnia tą rękawicę, to ocieplina, która została tu zastosowana, a jest to Primaloft. Jeśli znacie się trochę na membranach i na pewno kojarzycie taką nazwę Gore-Tex, to Primaloft jest takim Gore-Texem wśród ocieplin, czyli jest to jedna z najlepszych syntetycznych
ocieplin na rynku. Oczywiście znajdziemy kilka wersji Primaloftu, które wyróżniają się swoimi parametrami. Zastosowano tutaj membranę Porelle i coś, co jeszcze wyróżnia tą rękawicę, to typ zapięcia. W tym miejscu mamy standardowy pasek, ale tutaj znajdziemy taki fajny zameczek, który poszerza albo zwęża nasz mankiet. Macari wyposażona jest w nieco twardszy ochraniacz kostek, dodatkowe wzmocnienia wewnątrz dłoni, palec dotykalec i na lewej rękawicy znajdziemy wycieraczkę, która na pewno przyda się podczas ulewy. I przechodzimy do mojej ulubionej rękawicy w tym zestawieniu, do rękawicy Five WF-X4 WP w cenie 269 zł. Choć model WF-X na to nie wygląda, to ma bardzo fajny fitting. Ogólnie rękawice marki Five są dobrze dopasowane i są wygodne, między innymi dzięki temu elementowi, który wszyty jest w tym miejscu i znajdziemy go w większości modeli. Powoduje to naprawdę bardzo duży komfort, kiedy łapiemy za manetkę naszego motocykla. Rękawica w większości wykonana jest z soft shellu. Znajdziemy tutaj membranę Drytech oraz izolację Warmtech. WF-X4 wyróżnia się protektorami Ergo Protect, które znajdziemy na kostkach oraz wewnątrz. Drugi element poza fittingiem i dopasowaniem, który uwielbiam w rękawiczkach Five'a, to dotyk. Działa on genialnie i oczywiście też jest w odpowiednim miejscu. Nie tak jak większość producentów robi, czyli tu, tylko w takim położeniu. I naprawdę ten dotyk działa bardzo dobrze, niezależnie od tego, czy mamy rękawicę letnią, bardziej dopasowaną, czy właśnie taką grubszą, zimową. Wszędzie działa to bardzo dobrze. Na koniec informacja, rękawice od Five'a są vegan friendly. Dobra. Tak jest, żadnych Vegan friendly, czyli nie znajdziemy tutaj żadnej skóry. I ostatni model na tej liście, czyli Shima Inverno, 299 zł. Jest to ukochana rękawica naszego pana kierownika sklepu, czyli synka aka Wiktora, który jeździ w niej od 2 sezonów i gdyby mógł, to jeździłby w niej również latem. Ale niestety ze względu na temperaturę odpuszcza ten temat. Model wykonany w większości jest z materiałów tekstylnych, m.in. soft shellu, a wewnątrz znajdziemy skórę. Jeśli chodzi o membranę, jest to membrana stosowana przez markę Shima, czyli NexDry, a ocieplina to Thinsulate od marki 3M. Za bezpieczeństwo odpowiadają tutaj ochraniacze TPR kostek oraz palców i slider TPU. Dodatkowo mamy tutaj aż potrójne zapięcie. Jeden pasek, drugi pasek i zamek, dzięki któremu dużo lepiej możemy dopasować mankiet do naszej kurtki. Na rękawicach w kilku miejscach znajdziemy odblaski Night Vision, znajdziemy tutaj palec dotykowy i wycieraczkę, która standardowo sprawdzi się wtedy, kiedy pada, bo kiedy by indziej. Pamiętajcie jednak o tym, że ocieplane rękawice nie rozwiążą wszystkich Waszych problemów z marznącymi dłoni. Swój motocykl warto wyposażyć w handbary albo grzane manetki. Jednak pamiętajcie, że grzane manetki nie do końca dobrze współdziałają z membraną w Waszych rękawicach. I nie bez przyczyny mamy kilka stopni grzania właśnie w manetkach, ponieważ membrana, kiedy dostanie dużo ciepła od grzanych manetek, przestanie po prostu działać i mogą wręcz zacząć działać w drugą stronę i przepuszczać wilgoć do wnętrza. Więc jeśli stwierdzicie, że membrana w Waszych rękawiczkach przestała działać, to najpierw sprawdźcie, czy za mocno nie rozkręciliście grzania w Waszych manetkach. To była moja propozycja dla Was 5 par rękawic ocieplanych, motocyklowych do 300 zł. Dajcie znać, który z tych modeli podobał Wam się najbardziej i jaką kolejną listę z ubraniami chcielibyście zobaczyć na kanale Motobanda Lookup. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.